Siemanko, na kanale RGL Retro Gaming Laptop, z tej strony Michał, a dziś zajmiemy się dokładnie tym, czym zajmować się nie powinniśmy. Dziś pomówimy sobie o trackballach. No siemacie, słuchajcie, ostatnio, kurczę, na promocji zakupiłem sobie coś, o czym myślałem już od bardzo długiego czasu. Zakupiłem sobie trackball. Tak, trackball. Nie myszkę, nie touchpad, a właśnie trackball. Z racji tego, że ostatnio zostałem uziemiony w domu, że ostatnio tak naprawdę nie mogłem i nadal nie mogę jakoś zbyt długo siedzieć. Z racji tego, że ostatnio bardziej korzystam ze wszystkiego w pozycji leżącej bądź półleżącej, jak jakiejkolwiek innej, doszedłem do wniosku, że mysz nie jest ergonomiczna. Trzymanie na kolanach bądź na klatce piersiowej laptopa również nie jest ergonomiczne. Co za tym idzie, nie pozostało mi nic innego, jak pomyśleć nad czymś, co będzie wygodniejsze i co będzie bardziej ergonomiczne. Idąc tym tokiem rozumowania, po raz kolejny wróciłem do pomysłu, który parę razy już na przestrzeni lat zaświtał mi w głowie, a mianowicie, żeby zakupić sobie trackball. Rozważałem kilka różnych opcji. Rozważałem opcję taką, jaką ma Logitech, ta, co widzicie tutaj ładnie na przebitce. Rozważałem również inne opcje, jakieś tańsze, sprowadzanie jakichś wynalazków z Chin, ale generalnie gdzieś tam z tyłu głowy miałem tą żarówkę, że jak już kupować coś tego typu, to kupować coś, co będzie naprawdę dobre, ponieważ łatwo się jest do czegoś zrazić w momencie, kiedy nigdy tego nie próbowałeś i kupujesz coś z niskiej póły. Więc jeżeli chcesz wiedzieć, co jest dobre, albo czy to jest dla Ciebie dobre, to zainwestuj w coś z wyższej półki i na podstawie tego wyrabiaj sobie własną opinię. Przynajmniej takie jest moje subiektywne odczucie odnośnie różnego rodzaju rzeczy, zwłaszcza peryferiów. No i tym oto sposobem właśnie zakupiłem taki trackball firmy Casington. Jest to trackball Orbit Wireless Bluetooth. On tutaj nawet specjalnie nie jest opisany, ale jest opisany tutaj na ekranie, także możecie sobie zobaczyć. No i co? No i generalnie rzecz biorąc przyszedł i ktoś by mógł powiedzieć fajne, nie fajne. Ja Wam powiem szczerze, nie była to absolutnie miłość od pierwszego wejrzenia. Ja tego trackballa używam w tej chwili troszkę ponad miesiąc i powiem Wam tak, jest dużo lepiej jak było, ale nie jest to, co myślałem, że będzie. Generalnie rzecz ujmując, jest na ten moment dla mnie wygodniejszy niż myszka w tych pozycjach, które na co dzień sobą szoruję. Jest wygodny w sytuacji, kiedy go używam w tej chwili, tak powiedzmy na biurku, ponieważ już zdążyłem dość srogo przywyknąć. Jest na pewno bardzo wygodny, jeżeli chodzi o ergonomię pracy ręki nadgarstka, ponieważ tutaj wykonujemy ruchy jedynie palcami i jakby nic tutaj nam się nie męczy. Możemy tak na dobrą skalę cały dzień na nim pracować, a ręka ciągle będzie w dobrym stanie, co jakby ujmuje trochę myszką, ponieważ ktoś, kto na co dzień bardzo dużo używa komputera i różnego rodzaju myszek, ten wie, że podczas pracy po jakimś czasie cały nadgarstek i wszystko tutaj nas boli. A tu w przypadku takiego trackballa tak nie jest. Natomiast jak już wcześniej wspomniałem, nie jest to miłość z pierwszego wejrzenia, trzeba się tego nauczyć. Jest to rozwiązanie wygodne, ale wygodne po czasie. I tak na dobrą skalę powiem Wam tak, przed chwilą powiedziałem, że żeby sprawdzić, czy coś jest dobre i wyrobić sobie na ten temat zdanie, dobrze jest kupić coś z wysokiej póły, ale tak szczerze Wam powiem, że jeżeli chcecie kupić trackball i przekonać się do trackballa, czy to jest dla Was, czy to jest dobre, czy to jest to, czego chcecie, czy to jest to, czego szukacie w swoim życiu, to proponuję Wam jednak na początek kupić coś tańszego, poużywać tego parę miesięcy i ewentualnie jak stwierdzicie, że to jest to, czego szukacie od życia, zainwestować w coś droższego, ponieważ
Okej, ja kupiłem tego Kensingtona w promocji i tak naprawdę w tak dużej promocji, że można powiedzieć, że kosztował mnie tyle, co te tańsze, które bym normalnie sobie kupił na próbę. Co za tym idzie, no ja nie odczuwam żadnej straty, a im dłużej go używam, tym większy zysk wręcz czuję. Ponieważ, tak jak mówię, im dłużej używasz takiego trackballa, tym bardziej się przekonujesz do tego, jak fajne jest to urządzenie. Natomiast, no, tak jak mówię, też z racji tego, że jest to urządzenie dość kontrowersyjne, jeżeli nie masz za dużo pieniędzy, a większość z nas ich za dużo nie ma, to kup sobie coś tańszego, żeby zobaczyć, czy to do Ciebie trafia. Cóż, co mogę powiedzieć po ponad miesiącu użytkowania takiego trackballu? Jeżeli chodzi o nawigację w systemie, jest super. Jeżeli chodzi o przeglądanie stron internetowych, przewijanie tutaj na tej rolce, nawigowanie, jest super. Co się tyczy jakichś przenoszeń folderów, jakiejś drobnej edycji i tak dalej, jest całkiem ok, ciągle się uczę, ogólnie zresztą trackballa ciągle się uczę i tak na dobrą skalę pewnie za miesiąc czy za 2, jeżeli będę cały czas z niego korzystał, no to już w ogóle mogę stwierdzić, że to jest no jednak nie do końca to, co chciałem, a mogę też stwierdzić, że kurde, no game changer, tak? I tak naprawdę nie wyobrażam sobie bez niego życia. No na ten moment jest fajnie, ale jeszcze nie jest to dla mnie urządzenie, które mógłbym powiedzieć, że zastąpi mi w 100% w przyszłości myszkę. No ma też jakby swoje minusy ze względu na to, że jest to trackball taki optyczny, który tutaj działa na tych 3 czujnikach wewnętrznych, które sobie możemy za jakiś czas bez problemu nawet zwykłym paluchem wyczyścić. Tutaj widzicie, jak to jest zrobione, taka kulka, takie czujniczki. No to też nie jest tak precyzyjny jak współczesne myszki laserowe. Tutaj maksymalną rozdzielczością tego trackballa jest 1600 dpi i już dla wielu z Was będzie to odrzucające. Czy to jakoś bardzo mocno wpływa na komfort użytkowania takiego urządzenia w systemie? Jeżeli o mnie chodzi, nie. Natomiast tak jak mówię, to jest subiektywne. Każdy sobie powinien sprawdzić sam, co jest fajne w takim urządzeniu. No to fakt, że jest to urządzenie symetryczne i tak naprawdę, jeżeli sobie gdzieś tam poleguję, a mimo wszystko chcę tam sobie jakieś treści poprzeglądać, coś nie ma dla mnie znaczenia, czy ja to robię prawą ręką, czy ja to robię lewą ręką. Kwestie przycisków i wszystkiego możemy sobie tutaj też zmieniać w samej aplikacji. Jeżeli nam nie pasuje tutaj ta guma pod nadgarstek, możemy sobie ją też ściągnąć. Jak widzieliście wcześniej, sam demontaż tej kulki i czyszczenie ewentualnie tego dziada jest prozaicznie no, bardzo, bardzo proste. Samo urządzenie jest zasilane 2 bateriami, które są w zestawie. W momencie zakupu przychodzi nam więc urządzenie kompletne i jeżeli nie mamy czujnika Kensington z jakichś wcześniejszych urządzeń, a zapewne nie mamy, no to możemy sobie to urządzenie połączyć bez problemu za pomocą Bluetooth. Mamy tutaj też fizyczny przycisk, który służy do pierwszego parowania Bluetooth, jak też zmieniania fizycznie na guziku rozdzielczości dpi od bodajże 400 do 1600. Możemy to też robić w aplikacji, konfigurować sobie. No, generalnie urządzenie ok. Co się tyczy nawigacji po systemie, po internetach i po innych rzeczach, to już powiedziałem. A jak temat wygląda z grami? No powiem Wam tak, jeżeli chodzi o takich Heroesów i tego typu gry, bez żadnego problemu. To jest naprawdę tak wygodne, że możecie zapomnieć o myszce. Jeżeli chodzi o bardziej dynamiczne RTS-y, być może, ale ja jeszcze nie jestem na to gotowy. Jeszcze nie mam tak precyzji tutaj wyrobionej w obsłudze tego urządzenia i generalnie no, osobiście nie potrafiłbym w dynamicznego RTS-a grać na tym trackballu jeszcze. Nie twierdzę, że się nie da. Twierdzę, że ja jeszcze nie umiem. Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju gry FPS, gry typu na przykład Assassin's Creed, Tomb Raider i tak dalej, nie wiem. Sprawdzę, zrobię Wam update w komentarzu albo w jakimś kolejnym filmiku. Na ten moment jeszcze nie próbowałem. Wydaje mi się, że
No nie jest to niewykonalne, natomiast nie wiem, czy to będzie jakoś super wygodne. No, odnoszę wrażenie, że w starszych grach może być bardzo dobrze, ale w tych nowszych już niekoniecznie. A co do całej reszty, przyjdzie refleksja z czasem. Generalnie, czy polecam takie rozwiązanie? Powiem Wam tak, jeżeli uda Wam się dorwać, tak jak mi, to urządzenie poniżej 200, no to na samo sprawdzenie i późniejsze ewentualne odsprzedanie jak najbardziej bierzcie w ciemno. Jest to świetna rzecz, przynajmniej po czasie. Tak jak mówię, trzeba się tego nauczyć. Na początku zaczynasz go nienawidzieć, z każdym następnym dniem nienawidzisz go coraz mniej, aż po jakimś czasie zaczynasz go lubić. Czy kochać, tego nie wiem. Na razie jestem na etapie lubię Cię. Natomiast czy warto kupić to urządzenie w jego regularnej cenie, która wynosi prawie 400 zł? Kurde, powiem Wam szczerze, że no, ja bym nie kupił. Ale decyzja należy do każdego z Was indywidualnie i z osobna. Więc z mojej strony na ten moment to tyle. Taka krótka, może nie tyle recenzja, a może i nawet recenzja trackballa od Casingtona. Jeżeli się filmik podobał, łapa w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, łapa w dół. Natomiast jeżeli ten content do Ciebie trafia, to nie subskrybuj, bo to jest kanał retro. I takie rzeczy wlatują tutaj ekstremalnie rzadko. Z mojej strony tyle. Dzięki. Cześć.